Dzisiaj opowiem Wam o grzybach. O grzybach brutalnych, takich, które chcą przejąć kontrolę i zawładnąć światem. Ale spokojnie, nie chodzi tutaj o świat ludzi, tylko oczywiście o świat grzybów i będę dzisiaj Wam mówić o grze Mycelia. Dzień dobry, ja jestem Zaku. Jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. Kochani, dzisiaj właśnie będę opowiadać Wam o grze Mycelia i wiem, że o jednej Mycelii już opowiadałem. Jeśli chodzi o tę grę, no to tak, to też jest gra o grzybach. Grę wydaje wydawnictwo Czacha Games, które także podesłało mi ten egzemplarz. Teraz powinna jeszcze chyba trwać przedsprzedaż, tak mi się wydaje. No i w tym filmie przede wszystkim przedstawię Wam zasady, jak ta gra działa. No i przyjrzymy się temu, czy gra, która absolutnie nie pasuje do linii wydawniczej Czachy, czyli oczywiście wszystkich gier tam o diabłach, demonach, truposzach i innych paskudztwach, jest na tyle dobra, że właśnie pomimo tego, że gra jest bardzo ładnym abstraktem o grzybach, to Czacha jednak zdecydowała się to wziąć i to wydać u nas po polsku. Także co, na samym początku przejdziemy do tego, jak w Mycelię grać, czyli do zasad. W Mycelii gracze kontrolują grzybnie, aby w niekończącym się cyklu życia i śmierci wyprodukować jak najwięcej zarodników i grzybów. Będą przemieszczać grzybnię matkę po planszy składającej się z trójkątów, czyli podłoża różnego rodzaju, oraz za jej pomocą rozsiewać zarodniki, które można przeobrażać w różnego rodzaju grzyby. Te także mogą dalej rozsiewać zarodniki i powiększać kolonie, aby koniec końców najwydajniej zamieniać grzyby na punkty zwycięstwa. Każdy z graczy w swojej turze ma do wykorzystania dwie z kilku różnych akcji. Będzie on mógł poruszać grzybem matką. Jest to jedyny element mogący się przemieszczać, aby najwydajniej rozsiewać zarodniki po kluczowym podłożu i blokować inne grzybnie. Ale warto wspomnieć także, że Królestwo Grzybów jest bardzo brutalne. Wszystkie zarodniki, nawet innych graczy, przy naszej grzybni będą należały do nas. Kolejna akcja rozszerza pole gry. Dobieramy nowy kafel podłoża i dokładamy go do planszy. Jeśli jest to kafel z owadem, dokładamy także owada. Za pomocą zarodnikowania będziemy rozpylać na planszy zarodniki w określonej dla grzybni bądź na kartach grzybów liczbie i zgodnie z kierunkiem wiatru, który będzie określony przez rzut kością. Grzybnia może wyrzucać z siebie zarodniki cały czas, ale każdy grzyb może zrobić to maksymalnie 2 razy. Potem będzie gotowy do obumarcia. Aby wyprodukować nowe grzyby, korzystamy z zarodników naszych lub pod naszą kontrolą, w liczbie i kolorze przedstawionych w wymaganiach na wybranej karcie z naszej ręki, o ile takie zarodniki są ze sobą połączone nieprzerwanym ciągiem. Karta grzyba ląduje na planszy gracza, a odpowiedni żeton na wolnym polu jednego z użytych zarodników. Obumieranie może zostać wykonane na grzybach, które zarodnikowały 2 razy. Kartę grzyba wsuwamy pod planszetkę, odsłaniając miejsce na nową kartę, ale także korzystamy ze specjalnej umiejętności na karcie, jednorazowej bądź na przykład takiej, która aktywuje wzmocnienie dla grzyba matki. Każda karta pod i na planszetce, ale nie karty z ręki, zapewni punkty na koniec gry. Ostatnia akcja to odkrywanie, czyli pozyskanie jednej karty grzyba z dostępnego rynku bądź karty w ciemno z góry talii. Warto wspomnieć, że grzyby matka, która przemieszcza się na pole z owadem, zabiera ten żeton. Owadów możemy użyć np. do wymiany kart na rynku, bądź do przemieszczenia grzyba matki przeciwnego gracza w dowolne miejsce na planszy. Można je także zatrzymać. Na koniec gry zapewnią punkty zwycięstwa. I tak gramy do momentu, aż któryś z graczy będzie mieć po co najmniej jednej karcie pod każdym miejscem swojej planszy gracza. Pamiętajcie, że można przeprowadzić zarodnikowanie i obumarcie kilkukrotnie na jednym miejscu planszetki. Wtedy po prostu wkładamy kilka kart pod planszetkę, jedna pod drugą. Gracz, który doprowadzi do zakończenia gry, dobiera także żeton dający 5 punktów zwycięstwa. Gracze na koniec gry zliczają punkty z kart grzybów, żetonów owadów, no i oczywiście wygrywa ten, który uzbierał najwięcej punktów. I tak w skrócie wyglądałyby zasady do gry Mycelia. No a teraz oczywiście przejdziemy do naszych wrażeń, czyli jak w Mycelię się grało.
Przede wszystkim, co tutaj należy powiedzieć na samym początku? Jest to oczywiście logiczny abstrakt z jakimś tam narzuconym tematem, ale chciałem tutaj powiedzieć, że jasne, ja nie jestem mykologiem, być może będą to oglądali jacyś mykolodzy i będą wyjaśniali mi, że to tak absolutnie nie działa, ale wydaje mi się, że mechanicznie to, co tutaj robimy, bardzo współpracuje właśnie z tym klimatem przedstawionym, że te nasze grzyby będą właśnie prowadziły taki cykl życia i śmierci, że będą wypuszczały z siebie zarodniki po to, żeby powstawały nowe grzyby, no i będą obumierać, dając nam oczywiście jakieś to korzyści. To, jak ta plansza wygląda. Przede wszystkim też mamy tutaj coś innego, że ta plansza jest złożona z trójkątów. Jak na taki abstrakt jest to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, ale to, jak przedstawione są przede wszystkim tutaj ilustracje, oczywiście z takim małym walorem, no małym, może bardzo dużym nawet walorem edukacyjnym, że mamy nazwy tych grzybów, więc czegoś tam się będziemy mogli nauczyć, ale to, jak to wszystko jest przedstawione, narysowane w taki ornamentowy, bardzo ładny i przede wszystkim elegancki sposób. Nasze komponenty są drewniane, są bardzo fajne, ale to, jak wygląda insert, zobaczycie pewnie to na przybitkach, to też zrobiło na mnie wrażenie, że wszystkie elementy są bardzo ładnie poukładane, posegregowane, no i przede wszystkim jest taki, tak jak to było w Art Society, że na tym insercie jest taki właśnie meszek. No, nawiązując do tego tematu, to tak kojarzy mi się trochę, nie wiem dlaczego, z takim właśnie mchem, ściółką leśną, naprawdę bardzo klimatyczna sprawa. Także oprócz tego, że gra jest naprawdę bardzo dobrze wykonana, jest przede wszystkim piękna jak na abstrakt, no i tak jak mówiłem, z takim walorem edukacyjnym, to mechanicznie bardzo mi się to tutaj spina i też spina mi się to i to nam się bardzo podoba, że jest to bardzo brutalna, co powiedziałem na początku w tym wstępie, że tak, jest to gra z negatywną interakcją, bardzo brutalna, w której cały czas będziemy sobie przeszkadzać. Ja się śmiałem z Marią, że to jest gra po prostu w blokowanie. No i oczywiście nasze rozgrywki mogą wyglądać tak, że każdy gdzieś się tam skitra, porozwija się na jakimś fragmencie swojej planszy, nie będziemy sobie przeszkadzać i powoli będziemy rozwijać sobie te grzyby. One będą obumierać, dawać nam punkty zwycięstwa, na ich miejsce będą lądowały nowe i tak w kółko, i tak w kółko. W ogóle tutaj jest też taki myk odnośnie czasu rozgrywki. Jeśli cały czas będziemy tworzyć i obumierać jedynie na przykład na tych 4 naszych planszetkach, a na ostatniej nie będziemy tego robić, no to możemy się przemilić nawet przez wszystkie karty w talii. Wydaje mi się, że nie doczytałem w instrukcji, że jest jakiś inny warunek zakończenia gry. No ale oczywiście jest to swojego rodzaju wyścig. Każdy chce jak najlepsze grzyby wrzucić tutaj, no i szybko zakończyć tę grę, bo to też daje dodatkowe punkty, więc to ma sens. Ja takie wyścigi akurat tutaj lubię, no ale wracając, no bo trochę odpłynąłem, jeśli chodzi o to blokowanie, to jasne, możemy nie grać tutaj bardzo na negatywną interakcję, ale o to właśnie tutaj chodzi. O to chodzi, żebyśmy tutaj się blokowali, jak zobaczymy, że jakiś inny gracz naprodukował sobie dużo zarodników, dużo grzybów, no to oczywiście, jeśli tylko możemy, włazimy tam swoją grzybnią, blokujemy mu to wszystko i będziemy korzystać z tych zarodników i o to tutaj chodzi. Po pierwsze o kontrolowanie, czyli w tym abstrakcie no, jest taki element kontrolowania obszaru, bardzo brutalny, co mi się super podoba, ale także blokowania się na planszy, ponieważ jeśli to nasz przeciwnik bardzo nieuważnie gdzieś tam pójdzie w jakiś kąt albo za pomocą owadów sami go tam wepchniemy, no to oczywiście jeśli później postawimy naszą grzybnię w odpowiednim miejscu, to on się tutaj już stąd nie ruszy. Będzie musiał rozbudowywać planszę w drugą stronę, być może znaleźć jakieś owady, żeby to nas wywalić w inne miejsce, no przejść gdzieś naokoło. Więc przynajmniej na 2-3 tury będziemy mogli kogoś przyblokować i to, uwierzcie mi, jest naprawdę bardzo fajne. I to już naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze na 2 osoby, że ta rozgrywka jest taka bardzo szachowa, że z jednej strony jak wrzucę sobie dużo zarodników i nie będę z nich korzystać, ponieważ skupię się na innych akcjach, na przykład na obumieraniu czy dociąganiu większej liczby kart, no to szybko może zdarzyć się tak, że ta grzybnia przeciwnego gracza znajdzie się właśnie na moich zarodnikach, no i nic z nimi nie zrobię. A jak dobrze jeszcze ktoś pomyśli, to zablokuje mi drogę, odetnie mi całą siatkę tej mojej grzybni i już w ogóle nie będę mógł tworzyć nowych grzybów. Więc tak, to jest właśnie gra w blokowanie się i w kontrolowanie swoich własnych elementów i w odcinanie sobie dróg, odcinanie sobie tych połączeń. No ale jak gramy na większą liczbę graczy, to jest oczywiście wszystko jeszcze podbite na kolejny poziom. To przeszkadzanie i blokowanie będzie jeszcze większe.
plansza, jeśli chodzi o nią, to na samym początku gry wygląda tak samo, no ale większa liczba graczy, to bardziej szybciej będzie się ta plansza rozrastać. I to też jest spoko, to także nam się podobało, że jeśli chodzi o taki abstrakt, to właśnie ten poziom negatywnej interakcji jest tutaj bardzo wysoki. I też swojego rodzaju budowanie silniczka. Ja wiem, że to nie jest na jakimś niesamowitym tutaj poziomie, ale coś takiego jest, że jak mamy karty grzybów, które jak obumrą, no to wtedy mogą dawać nam nie jednorazowe akcje, znaczy takie też są oczywiście, ale takie, które na przykład wspomagają naszą matkę grzyba, że może ona dalej się poruszać, że może wypluwać z siebie więcej zarodników. Albo wspomagają grzyby, które jako kolejne będziemy tutaj mieć na planszy, że także będą po prostu mocniejsze, lepsze. Ten taki mały aspekt rozwoju mi się tutaj podobał. Karty jednorazowe, które także dowalały innym graczom, także mi się bardzo podobały, ale jest tutaj jedna rzecz, której jeśli nie przemyślimy, ja wiem, czasami trzeba głupią akcję zrobić, głupio się zachować i później, w sumie później nie mamy prawa za bardzo narzekać na losowość, ale muszę o tym tutaj wspomnieć, że właśnie tam, gdzie wypluwamy swoje zarodniki, no to determinuje nam wiatr. I czasami jest tak, że chcemy wypluć je w jedną bądź drugą konkretną stronę, a za naszymi plecami czai się grzybnia przeciwnego gracza. No i bardzo często niestety bywało tak, że akurat gdzie te nasze zarodniki posiał wiatr, no oczywiście w kierunku przeciwnego gracza. Także dajemy naszym przeciwnikom bardzo cenne zarodniki, z których my po prostu nie będziemy mogli skorzystać, no i to jest właśnie losowe. Albo staniemy na jakimś końcu planszy i wyplujemy zarodniki poza planszę, no to wtedy też nie możemy do nikogo ani na losowość mieć pretensji, bo to była nasza wina. W każdym razie trzeba o tym powiedzieć, ponieważ taka losowość tutaj występuje. Jeśli ktoś nie lubi żadnej losowości w grach, no to może bardzo poważnie zdenerwować, ale nam osobiście to nie przeszkadzało. Jedyne, na co jeszcze ewentualnie tam mógłbym przymarudzić, to że na tych kafelkach, no troszeczkę znajduje się za mało owadów. Jeśli chodzi o zbieranie grzybnią owadów z planszy, no to robiliśmy to za rzadko. Raczej nie ma nawet takiej możliwości w tych naszych rozgrywkach, przynajmniej nie było, żeby po prostu z planszy zebrać na przykład 2 pary owadów, żeby 2 razy wywalić tego grzyba matkę innego gracza. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego tutaj, że można odrzucić 3 karty z ręki, żeby dobrać taki żeton owada, ale 3 karty z ręki to troszeczkę wydaje to się za dużym kosztem na taki po prostu jeden żeton owada. Także podsumowując to wszystko, ponieważ też nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo jak długo, no to muszę powiedzieć, że jak na taki abstrakt, który jest naprawdę bardzo dobrze wykonany, komponenty tu są po prostu wspaniałe razem włącznie z insertem, to jak ta gra wygląda, jaki ma właśnie ten walor edukacyjny i jeśli lubimy grzyby, także dla tych, którzy są jesieniarami i grzybiarami, to po prostu docenią to, że to jest gra o grzybach. Akurat pod tym względem ja tego nie docenię, ponieważ na grzyby jeździć nie lubię, ale na przykład jak była zapowiedź, że Czacha to w ogóle wyda, to moja żona od razu powiedziała, że musi mieć tę grę i koniec. Ona absolutnie jest jesieniarą, ona jeździ na grzyby. To, co nam się najbardziej spodobało, to jest ta negatywna interakcja, to po prostu jest abstrakt, w którym bardzo ważne jest blokowanie się i kontrolowanie obszarów i elementów przeciwnika, żeby z tego korzystać. Chamstwo tutaj jest naprawdę na niesamowitym poziomie, dlatego oczywiście super, my takie gry uwielbiamy. Jest tutaj trochę losowości, która może wkurzyć, jest to swojego rodzaju wyścig, gdzie jak się umówimy, to rozgrywka może trwać bardzo, bardzo długo, więc nawet nie będę tutaj mówić o jej czasie, ale jeśli gracze nie umówią się, że przedłużamy całą rozgrywkę, to wydaje mi się, że poniżej godziny na 2 osoby to spokojnie możemy się zmieścić. Na takie pudełkowe 90 minut na 4 osoby to wydaje mi się, że też jak najbardziej jest do zrobienia. Także jeśli nie będziecie przejmować jakąś tam drobną losowością związaną z tym wiatrem i lubicie takie klimatyczne abstrakty tematyczne z bardzo dużą negatywną interakcją, to Mycelia Wam się spodoba i Wam siądzie. No to co? To było wszystko z mojej strony. Dziękuję, że tutaj byliście, dziękuję, że oglądaliście. Oczywiście podzielcie, jeśli już graliście w to, podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. No i co? Ja idę to montować i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, hej!